Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Greenway, Efton, Leader i Shared Wize. Kody rabatowe w opisie. Cześć, witam. Dzisiaj witam znowu z Podjana w Skawinie, czyli polskiej sieci marketów. A że to fajna sieć postępowa, to widzicie tutaj. Mamy tutaj ładowarkę PowerDota w końcu działającą. Mamy też przepiękny dzisiaj samochód na Zakopane Teście. I z tego co pamiętam, to kurczę, ten samochód był, ale był z przyczepką, a na przyczepce była łódka. A dzisiaj mamy samochód Adama, zaraz tu zrobię króciutkie 360, w przepięknym kolorze, bez lusterek, z ekranami. I jak zawsze sprawdzam koła, co my tu mamy? 255, 45, 20 z przodu i zapewne to samo z tyłu, czyli będzie dobre prowadzenie, a ja to lubię. A że to świetny i funkcjonalny pojazd, to za chwilę Wam pokażę. Czekam tu na Adama oczywiście z prezentami od partnerów odcinka, czyli iShirt.pl i Wize. Witam, cześć, cześć. Miło Cię znowu zobaczyć. Popatrzcie, ile tu jest regulacji fotela. Łącznie z tym, że mamy elektrycznie tutaj taki patencik, żeby nam podparł nogi. No i mamy tutaj jakieś 17 cm prześwitu. I teraz tak, z przodu siedzi Adam, ale na ustawieniach fotela moich. A czemu tak? A temu tak, że to jest komfortowe wysiadanie. Jak ja wysiadłem, to fotel się cofnął do tyłu. Więc musieliśmy zrobić taki manewr. Siedzę sam za sobą, a przypomnę, mam 180 cm wzrostu. To tutaj mam ze 3 pięści wolnej przestrzeni przed sobą i nad głową jeszcze jedna pięść wolnej przestrzeni. A, tutaj mamy okno dachowe jeszcze, tak? Czy jak? O, właśnie. Adam nam otworzy, będzie więcej światła. Jak się fajnie przesuwa. I teraz tak. Jestem ustawiony w standardowym pozycji, ale z tyłu mamy fotel, czyli całą kanapę regulowaną elektrycznie, więc ja teraz pojadę maksymalnie do przodu. Zobaczymy, ile wtedy będę miał miejsca na nogi. No i zostaje tu gdzieś niecała pięść wolnej przestrzeni, więc zdecydowanie mógłbym jechać w takim położeniu. Z tyłu mamy jeszcze fotele podgrzewane dwustopniowo i mamy tutaj takie petarda rozwiązanie, czyli roletki, żeby nas słońce nie raziło. Mamy też tutaj nawiewy na słupku, też super sprawa. No i zapewne podłokietnik. Podłokietnik miękki, z takimi uchwytami tutaj na kubeczki. Przejścia do bagażnika chyba nie widzę. Jeszcze ten fotel mogę postawić sobie bardziej w pionie. No powiedzmy, jak to ustawić, żeby to jest maksymalnie pionowa pozycja, no tak nie jechałoby się wygodnie. Jeszcze coś nam tu Adam pokaże z przodu, czyli Ty możesz mi teraz przesuwać. Tak, o, faktycznie jadę do tyłu. Ja mogę przesuwać. Dobra, daj do przodu, bo zaraz nie dosięgnę tu z kamerą. Ja mogę przesuwać i mogę zapisać. To samo jest fotel kierowcy, fotel pasażera i mogę sobie zapisać. I oczywiście tryby są 1, 2, 3. Czyli mamy 3 pamięci foteli, Tak. łącznie z fotelami tylnymi. I możemy to sterować z poziomu ekranu. Super opcja, czyli wiem, że mam dużo bagaży, to mam tryb na przykład trzeci, to jest z bagażami, wtedy fotele mi automatycznie pojadą do przodu. No petarda. Tak. Oprócz tego kierowca może sterować fotelami tylnymi na oparciu. A, jeszcze tutaj mamy. Tu mogę dawać do przodu, do tyłu. No i teraz tak, lewy fotel mamy maksymalnie do przodu, tak jakby był w stanie jechać, a prawy mamy w standardowym położeniu. No i pomierzymy sobie teraz bagażnik. Po prawej stronie mamy 103 cm, więc bardzo głęboki bagażnik, ale popatrzcie po lewej stronie. Po lewej stronie tych centymetrów mamy już 113, więc 10 cm tylna kanapa jest w stanie się przesunąć do przodu. Teraz na szerokość. Między nadkolami mamy centymetrów 104. No i zamontujemy z powrotem roletkę, to pokażę Wam, ile jest do roletki. Tak to chyba było. Aha, roletka może być w 2 miejscach zamontowana, a to w tym celu, jakbyśmy chcieli bardzo pewnie pochylić fotele. Założymy roletkę. Tak to tu działa. I teraz spróbujemy tu pomierzyć do roletki, jak to wygląda. I tutaj mamy jakieś 48 cm, coś takiego. Także łatwo policzyć, jak to jest metr na metr na 50, to jest ponad 500 litrów. Ponad 500 litrów bagażnika, a gdy przesuniemy fotele do przodu, to jakieś 100 litrów dodatkowe. Miałem kiedyś auto z przesuwanymi fotelami z tyłu i uważam, że to jest super rozwiązanie, bo czasami brakuje dokładnie kilku centymetrów, żeby coś włożyć do tego bagażnika i nic się nie zrobi. A tu się zrobi, przesunie się fotel z tyłu. A teraz złożyłem tutaj część tylnej kanapy. Fotel ustawiony jest pode mnie i mamy tutaj 190 cm, 192 nawet. No zdecydowanie jest to spory samochód. Wyciąga się zagłówki z przodu, obraca je odwrotnie
i wtedy nam głowa tam nie spada. 190 cm jak ktoś ma wzrostu, komfortowo się wyśpi. Co ty masz tutaj ciekawego, Adamie? A ja wiem, co to Adam ma. No i popatrzcie, tu w bagażniku z tej przejścióweczki ładuje nam się na przykład akumulator takiego urządzenia, bo tutaj jest drugie gniazdo 230, a powiedzmy, że żona tego majsterkowicza zapomniała wysuszyć włosów, więc popatrzcie. No petarda. I zostaw włączoną suszarkę, więc tak, w środku chodzi suszarka, a tutaj nadal z zewnętrznego gniazda ładują się jakieś sprzęty, także mamy 2 razy po 3,6 kW z tego, co ja się orientuję. To już korzystaliśmy z tego rozwiązania. Uważam, że to jest super rozwiązanie. Zaraz po zakupie samochodu wybraliśmy się z rodzinką na piknik, tak żeby przetestować. Był grill, była jajecznica w terenie, także super rozwiązanie. No, fajna sprawa, bo tutaj możemy tak, faktycznie grilla elektrycznego sobie podpiąć z tego gniazda na zewnątrz, a w środku w międzyczasie ładować jakieś sprzęty, laptopy, Tak. telefony, no wszystko, nie? Dokładnie. Taki magazyn energii, no czemu nie korzystać z auta jak z magazynu energii? Skoro te akumulatory już tam są, to w każdym aucie tak powinno być. Powinny być w każdym aucie tak przesuwane fotele i powinna być w każdym aucie taka przejściówka. Producenci, chcecie te auta sprzedawać, chcecie konkurować choćby z Teslą, róbcie takie fajne rozwiązania. Michał, może Ci jeszcze dodam, że miałem ostatnio remont instalacji przyłączeniowej i elektryk zapytał się, czy może na godzinę wyłączyć prąd, bo musi zrobić przyłącz. Mówię, że możesz wyłączyć nie tylko na godzinę, możesz nawet na więcej. Podłączyliśmy do Ionika dom i bez problemu. Piec gazowy chodził, tam lodówka, tego typu sprzęty chodziły. Elektryk sobie pracował 2 godziny. Był super zadowolony. No tak to jest. Jak ktoś mieszka jeszcze w miejscach, gdzie są jakieś duże przerwy w zasilaniu, no to takie auto może być zbawienne. A jak ktoś by się zastanawiał, jak to wyjąć, to tak jak kabel, czyli naciskamy otwieranie drzwi i wtedy możemy wyjąć sobie przejścióweczkę. A, jeszcze nie nagraliśmy franka, musimy iść do przodu. Musisz mi otworzyć bagażnik z przodu. No i zapomniałbym o najważniejsze. Z przodu mamy oczywiście kamerkę. Mamy też czujniki, radary, wszystko co powinno być w samochodzie. I mamy też super sprawę. Mamy tutaj bagażnik właśnie jak widzicie na kable, na jakieś tutaj przedłużacze. O, zgarniaczka. Takie rzeczy, które bardzo trudno się szuka po głównym bagażniku, gdy jedzie się na przykład w trasę. Tak. A tu z przodu, że wiadomo, one są pod ręką. Tak powinno być w każdym elektryku. A co mamy z przodu? Z przodu mamy jeszcze standardowe 12 V 180 W. Mamy tutaj przewodowy Android Auto i Apple CarPlay, USB-A złącze. Mamy tutaj uchwyty na kubeczki. Tutaj kolejne 2 złącza USB-A. Mamy tu też taki wielki przesuwany tunel środkowy z podłokietnikiem. Tak, po lewej, po prawej jest równo, co nie jest oczywiste, bo jeździłem autem, w którym nie było równo. Tak, dokładnie. Tutaj schoweczek wysuwany, a w zasadzie taka wielka tacka, to też jest super Szuflada. rozwiązanie. Taka szuflada, szuflada jak w szafie takiej sporej. Dokładnie. Pakowna. Czyli teraz nie ma ani kierowcy, ani pasażera w środku. Kluczyk jest taki dość zaawansowany i ma takie guziczki. Można sobie auto wyprowadzić z jakiegoś ciasnego miejsca parkingowego bez kierowcy. Też bardzo ciekawe rozwiązanie. Auto można wyprowadzić jak psa na smyczy. O, tak to wygląda. Natomiast jak staniemy z przodu, to podejrzewam, że czujniki Cię zobaczą i nie będzie chciał jechać. Nie rozjedzie Cię? Nie rozjedzie. Nie. I popatrzcie, mamy tutaj skumulowane dane od nowości z tego samochodu. 5500 km i 18 kWh na 100 i startujemy z 88%. I co nam tu wymyślił? Wymyślił nam, że będziemy jechać godzinę 45 i 11:06 będziemy u celu. Do przejechania mamy 100 km. No to dajemy rozpocznij i ruszamy. No i pierwszy krawężniczek za nami i już wiem, że to będzie fajna jazda. To jest petarda zawieszenie, tak jak w Kia EV6, czyli mamy tutaj bardzo dobre prowadzenie, natomiast auto nie jest za sztywne. Ono potrafi gdzieś zniwelować dużo tych nierówności. I to mi się strasznie w tych konstrukcjach podoba. Z tego co się orientuję, to nie jest pierwszy elektryk w Twojej stajni, że tak powiem. Więc jakbyś nam pokrótce przytoczył teraz piękne uśmiechy do fotoradaru nowego, nówka sztuka. Jakbyś nam pokrótce tutaj powiedział, jaka była historia zakupu może pierwszego elektryka i jak doszliśmy, kiedy doszedłeś do Ionika 5? Jak to było u Ciebie po kolei? Michał, ten samochód to jest pierwszy elektryk, ale w marzeniach. Dlatego, że moje marzenia o elektryku rozpoczynałem dokładnie od Ionika. I z tym
samochodem są związane przygody, ponieważ samochód zamawiałem w 2021 roku w jesieni, w październiku dokładnie. Czyli auto zamawiałeś 2 lata temu, a masz go od 3 miesięcy? Tak, dokładnie. Dobra, to musisz poopowiadać. Zamawiałem w październiku 2021 roku w Krakowie i dealer w umowie zastrzegł sobie, że wpiszą datę marzec 22, ponieważ no, może się coś tam przesunąć, natomiast jak będzie szybciej, to może Panie Adamie będzie na styczeń 22. Natomiast w umowie miałem zapisane marzec 22. No i spokojnie czekałem. Marzec 22 minął, potem przed czerwiec 22 też nie ma. W czerwcu 22, oczywiście ja wydzwaniałem albo pisałem maile od czasu do czasu. W każdym mailu miałem przesunięcie, że jeszcze się nie rozpoczęła produkcja, jeszcze musimy czekać. W czerwcu 22 od Hyundai'a dostałem, jak pewnie wielu zamawiających w tamtym czasie, dostałem piękny list, w którym napisano, że zamówienie jest anulowane. To była znana sprawa. Hyundai anulował wszystkie zamówienia z poprzedniego roku i nie był w stanie wyprodukować na czas. Zamówiłeś auto, najpierw Ci przesuwali termin, potem Ci zanulowali ten termin. No i koniec końców, jak to jest, że jednak siedzimy w tym aucie? No w czerwcu 22, jak mi anulowali, to już się troszkę wkurzyłem, ponieważ dzwonię do dealera, do pani, która pracowała u dealera. Mówi: Panie Adamie, no nie ma naprawdę, to nie nasza wina, po prostu to centralnie, bo faktycznie list przyszedł nie od dealera, tylko z Warszawy, od Hyundai'a. Bardzo się pani tłumaczyła, no cóż, no trzeba to przeżyć. Oczywiście ona w ciągu miesiąca zaczęła coś orientować się, że po prostu Panie Adamie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Będzie produkcja, będzie zmiana troszkę w ustawieniach Ionika, ponieważ zapowiedziano, że nowa wersja Będzie miał większą baterię, tak, będzie miał dokładnie większą baterię. Ja jeździłem wersją i 4x4 i RWD i uważam, że 4x4 to jest po prostu petarda. Po pierwsze są dużo lepsze osiągi, a po drugie jest dużo lepsze prowadzenie i tutaj też taki pro tip dla kogoś, kto testuje to auto. Jeśli chcemy mieć stały napęd na 4 koła, musimy mieć rekuperację na maksa, czyli ten i-pedal włączony lub tryb sport i wtedy mamy stały napęd na 4 koła. Co to powoduje? Powoduje to, że w ciasnych zakrętach, szczególnie to w Chorwacji, wytestowałem na półwyspie Peljeszac, to auto przestaje być autem podsterownym. Niestety wersja tylko na tył napęd lub ta wersja, ale ustawiona tak, żeby priorytetem były tylne koła, jest bardzo podsterowna i to jest niefajne. Natomiast włączamy stały napęd na 4 koła, nie ma żadnej podsterowności, jedzie jak po sznurku i to jest dla mnie warte wszelkich pieniędzy. Dokładnie. Także dla mnie taki wybór. No nie mówiąc o tym, że zimą wszędzie podjedziesz, no to Dokładnie. już jest, że tak powiem, oczywiste. No ja już miałem też doświadczenie, ponieważ jeździłem spalinowym Jeepem, też 4x4 i też sobie bardzo chwaliłem. Czyli wiesz, że warto. Tak. Jak zawsze będzie to samo pytanie na Zakopane teście. Ile ubezpieczenie takiego samochodu Cię kosztowało? Wiesz co, ubezpieczenie wyszło około 4200. Od razu powiem, że kontaktowałem się z Beniaminem, z naszym znajomym. Więc serdecznie polecam, linki zawsze znajdziecie w opisie. Czy dzisiaj po tych 5500 km dalej jest Twoje auto marzeń i nie żałujesz, że 2 lata czekałeś? Nie. Powiem Ci, że teraz jestem bardzo zadowolony. Super, no dokładnie o tym samochodzie marzyłem w 2021 roku. Natomiast widzę dużo plusów i tak jak mówię, to co zresztą na Twoich filmach też inni użytkownicy mówią, ja też to przerobiłem. Samochód spalinowy, w momencie kiedy pojawił się elektryk, samochód spalinowy przestał jeździć. No to generalnie tak się dzieje. Autentycznie. I tak przed chwileczką Ci też opowiadałem, że ostatnio tak z ciekawości sobie jakiś testowałem spalinowy, no to po tej jeździe od razu zwracając pomyślałem, Boże, ja tylko i wyłącznie elektryk, po prostu no, dynamika jazdy, przyjemność, wygoda. Zresztą już będąc na trasie, bo jeździliśmy już po Polsce, ostatnio z Michałem byliśmy na zlocie w Łodzi parę dni temu, no to jest rewelacja po prostu, jest bardzo płynnie się prowadzi,
dynamicznie i człowiek się nie męczy. No właśnie, dobry temat tutaj uderzyłeś. Czy też zauważasz, że te auta elektryczne mniej męczą kierowcę niż spalinowe? Dokładnie. Coś w tym jest i to też nie da się tego przeżyć, więc tutaj jak ktoś jechał powiedzmy na jazdzie testowej wokół salonu, to on tego nie przeżył. To trzeba pojechać długą trasę, to trzeba pojechać co najmniej z Krakowa do Gdańska i tam w tym Gdańsku jak wysiądziemy z tego elektryka i zobaczymy, że kurczę, to można tak po prostu przejechać, wysiąść z auta i nie wiem, dalej mieć dzień, a ze spalinowego po takiej trasie to się wychodziło co najwyżej z bólem głowy i takim ogólnym rozdrażnieniem, zmęczeniem. To jest dla mnie warte wszelkich pieniędzy i taka mała niedogodność w stylu, że trzeba się gdzieś naładować, staje się żadnym problemem, nie? Dokładnie. Natomiast tutaj wracając do Ionika, no powiem Ci, że zadowolony jestem również z tego powodu, dlatego że on ma naprawdę tą bardzo szybkie ładowanie, ma tą 800V instalację, tak jak Kia EV6. Także już sprawdzaliśmy na trasie, byliśmy na ładowarce, która miała 250 kW, to tam pociągnął 198. Oczywiście nie był pusty, nie był rozładowany do 10%, bo to było rzędu 45%, ale 198 ładowanie to jest rewelacja. Jak był bardziej rozładowany, to mógłbyś zobaczyć tam nawet 230 kW. Tak. To powiedz mi, jak gdzieś jeździłeś po Polsce, ile trwało takie typowe ładowanie, jak znalazłeś taką szybszą ładowarkę, no bo tutaj też trzeba powiedzieć, że w Polsce szybszych ładowarek nie jest za dużo. Znaczy ładowanie, myśmy się ładowali rzędu 20 minut, natomiast też to się potwierdza, że jak jechaliśmy w 2-3 osoby, no to posiłek i skorzystanie z łazienki zajmowało nam więcej czasu niż ładowanie. No teraz jechaliśmy do Chorwacji, to robiliśmy 2 razy tyle przystanków, co ładowań, czyli my potrzebowaliśmy zatrzymać się częściej niż auto naładować. Tak to wygląda. Nie mówię, że wszystko jest różowo, ale to, że te auta się ładują szybciej niż potrzeba, to jest fakt dla 99% użytkowników. A jak na co dzień to ładujesz? Gdzie ładujesz to? W domu czy jak? Mam fotowoltaikę, także ładujemy z fotowoltaiki, także faktycznie 90% ładowań to jest, można powiedzieć, z własnej instalacji. No oczywiście fotowoltaika wtedy, kiedy słońce świeci, kiedy jest dobrze, bo nie mam magazynu energii. Ale masz fotowoltaikę na starych zastawach czy na nowych? Na starych. Na starych. No jak masz na starych, to najlepiej to oczywiście ze słońca, tak, natomiast magazyn energii mam w Tauronie. Magazyn energii masz w sieci, więc tutaj nie masz co przejmować, możesz ten prąd wykorzystać w nocy i możesz wykorzystać w zimie, natomiast no, będzie to 20% mniej. Dokładnie. Też tak mam, ale też staram się jak mogę tylko ładować ze słońca, wtedy jest ten 20% do przodu. No i drugie, że nawet z ładowania AC, no to jeżeli ładuje się u siebie po przyjechaniu do domu, to jest rzędu 4,5 godziny. No to jest, ja też uważam, że to jest rewelacja, ponieważ krócej, znaczy dłużej trwa noc niż ładowanie. No tak, jeśli auto się naładuje przez noc, to już jest wszystko gra i wszystko Dokładnie. pasuje. I też tutaj bym zwrócił uwagę, mówi, że 90% prądu to jest prąd z domu. Jak ktoś patrzy na cenę prądu na szybkich ładowarkach i porównuje to z ceną paliwa i wychodzi na to, że to w elektryk tak nie do końca może tutaj wychodzi najlepiej, bo w tym momencie to są porównywalne koszty, ale zapominają ci, którzy to opowiadają o tym, że większość elektryków jest ładowanych w domu i właśnie ładowanych jest z fotowoltaiki, z tanich taryf, czy na zachodzie z dynamicznych taryf i te 10% ładowań w skali całego roku naprawdę nie ma znaczenia, ile to kosztuje. Ważne jest, ile te 90% kosztuje. No, ty z racji swojej profesji to myślę, że dla Ciebie to jest oczywiste i dlatego jeździsz elektrykiem, ale dla nie wszystkich to jest oczywiste. Właśnie, jak możesz coś powiedzieć, czym się zajmujesz, jeśli chcesz oczywiście. Księgowość. Czyli księgowość. Popatrzcie, mamy tutaj chyba podatków. pierwszego księgowego na Zakopane teście. Pozdrawiam pozostałych księgowych. Księgowi na pewno umią liczyć i jak widzicie, Adam wybrał elektryka nie bez powodu, bo zazwyczaj to się tak na początku troszkę wybiera portfelem, a potem dopiero nagle się okazuje, że to jest dużo lepszy samochód jako całokształt, nie? Dokładnie. Też tak było u Ciebie? Dokładnie. Mimo, że trzeba przyznać, że samochody elektryczne są drogie, natomiast później koszty eksploatacji są tańsze. No jak się liczy TCO, czyli ten całkowity koszt eksploatacji na przestrzeni wielu lat, to już wszystko zależy jakie oczywiście auto, ale
jakbyśmy chcieli mieć auto takiej mocy, takich parametrów z napędem na 4 koła spalinowe, to też nie kosztowałoby 100 tysięcy. A tam jeszcze dochodzi koszty paliwa plus serwis, tak, który jest dość drogi. a tutaj nam odpadają te dwa koszty. Dotychczas jak użytkowałem samochody spalinowe, no to niestety, ale zawsze serwisy to się kończyły tak minimum, ja mówię o tych przeglądach, jak był samochód nowy, to był rzędu 800, 1000, 1500, no to było co roku, bo co roku przegląd. No, tutaj na pewno będzie taniej, no i paliwo masz głównie z dachu. Tak, paliwo głównie z dachu. No ja w tej chwili to, ja się już tak przyzwyczaiłem, bo faktycznie ktoś przesiadając się na samochód elektryczny, na początku bardzo zwraca uwagę i taką ma bojaźń, kiedy mu to prąd braknie lub nie braknie, jak to jeździć. Ja w tej chwili, tak samo w domu syn, przyzwyczailiśmy się w ten sposób, że traktujemy to jak naturalne. Przyjeżdżamy, jak potrzeba to się ładuje, jak nie to on potrafi, jeżeli nie jest oczywiście użytkowany, potrafi stać 2-3 dni, czy 4, czy 5 dni bez potrzeby ładowania, ponieważ po przyjeździe na przykład ma 50%, więc bez sensu podładować go tak sztucznie. Także w tej chwili to traktujemy to naturalne. No coś jak ładowanie telefonu, nie? Dokładnie. To nikt nie psioczy, że trzeba telefon ładować. Dokładnie. A wręcz bym powiedział, że to jest fajniejsze ładowanie auta, bo można w dowolnym momencie podpiąć tą wtyczkę i mieć naładowane, a na stację Tak. trzeba było się wybrać. Dokładnie. No i druga rzecz, która bardzo sobie chwalę, byliśmy teraz w lecie gdzieś tak na wyjeździe, no to jest super sprawa, wracam do samochodu, ja sobie 10 minut wcześniej już z terenu włączyłem klimatyzację, samochód jest wychłodzony. Czyli zdalna obsługa z aplikacji, Tak, to jest to jest też rewelacja. petarda rozwiązanie. My pomału zbliżamy się do tunelu, więc ja będę nurkował po sonometr, zobaczymy jak cicho jest w Ioniqu 5. Zobaczymy jakie dzisiaj ograniczenie, chyba 100 na godzinę, także jak będzie 100, to ustaw tam 100 na tempomacie. Tempomat oczywiście aktywny, mamy tu utrzymanie na pasie ruchu, mamy super światła LEDowe, podgrzewane fotele. Także z mojego wyposażenia, takiego, które powinno być w każdym aucie, tutaj w Ioniqu 5 jest wszystko. No i poziom gdzieś 67 dB, jeśli nie ma dylatacji, potwierdza to, co mówiłem, w tym aucie jest rewelacyjnie cicho. Jakieś plusy, minusy, bo już troszkę z tym autem przeżyłeś? Jakie widzisz największe wady, zalety tego samochodu? Samochód jest ok, natomiast nie ma rzeczy, których... Nie ma rzeczy idealnych. Nie ma rzeczy idealnych, dokładnie. Powiem Ci tak, że najbardziej mi brakuje tutaj dwóch rzeczy. Mógłby być inny system nawigacji, bo spotkałem się z innym systemem. My w tej chwili jedziemy na Google Maps, natomiast mógłby być lepszy, bardziej intuicyjny, ale bardziej też wbudowany. Mówię na wbudowanym. No więc system nawigacji mógłby być lepszy. Natomiast taka prozaiczna rzecz. Brakuje mi tutaj kluczyka elektronicznego, ponieważ bardzo mi się podoba w Tesli kluczyk elektroniczny. Czyli to, że masz w telefonie, tak, tym dokładnie. mówisz, tak? Że nie potrzebujesz mieć nic, tylko swój telefon i auto Cię rozpoznaje po telefonie Dokładnie. i już wszystko Ci ustawia. Tak. No to w Tesla jest petarda. To. Jeszcze nie ma w tym samochodzie systemu plug and charge, rozpoznawania samochodu na ładowarkach, natomiast pisałem maila do Hyundai'a, no i zresztą to z informacji też prasowych można wyczytać, jest ten system już w Ioniqu 6. Tak, widziałem to w menu w Ioniqu 6, natomiast jak to tam działa jeszcze nie testowałem. Myślę, że to jest coś, do czego motoryzacja powinna dążyć, Tak. czyli każde auto powinno mieć przypisaną do numeru WIN kartę kredytową i się ładujemy. Jeżeli ładowarka tylko obsługuje ten system, to po podłączeniu wtyczki do ładowania samochód zostanie rozpoznany identycznie jak w systemie Tesli. Dokładnie. No Tesla to naprawdę fajnie wymyśliła i nie wiem Dokładnie. czemu to nie poszło w tę stronę. Hyundai dopiero to umieścił w wersji Ioniq 6. Może w 5 też kiedyś zrobimy aktualizację, no zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Fajnie by było w każdym razie. Właśnie, co zauważyłem? Zauważyłem, że kiedyś zapamiętałem Ioniqa 6 jako auto z trochę za twardym zawieszeniem, natomiast mam wrażenie, że coś się zmieniło, bo dzisiaj nie jest za twarde to zawieszenie dla mnie. Tylko to był, że jak powiem, egzemplarz, którym jeździłem, taki bardziej przedprodukcyjny, a Ty masz takie w sumie świeżynkę, bo to dopiero co odebrane auto. Jestem zadowolony z zawieszenia, bardzo wygodnie się jeździ.
radzi sobie na jakichś takich wybojach o wiele lepiej niż samochody twarde. No, fajne zawieszenie. A do tego petarda prowadzenie. Jak oni to zrobili, nie? Dokładnie. Tu jest naprawdę fajne zawieszenie. Właśnie przejeżdżamy na nową nitkę z Zakopianki. Kilka Zakopane testów temu bym jeszcze opowiadał, że tu mamy wentylowane fotele, jak to jest fajne rozwiązanie. Dzisiaj doceniam, że są grzane. Także pełen komfort w Ioniqu 5. Jedziemy teraz kawalątkiem lewej nitki, a teraz pojedziemy kawalątkiem prawej nitki, a za chwilę pojedziemy starą Zakopianką. Także coś tu się dzieje na budowie. Budowa wiaduktu po lewej. Jedziemy w trybie normal. W trybie normal auto jest tylno-napędowe, a w razie potrzeby dołączy nam przedni silnik. Z tego co pamiętam, w trybie Eco nie dołączy nam przedniego silnika i nie ma pełnych osiągów, a w trybie Sport mamy napęd na 4 koła na stałe. Tak to wygląda w tym pojeździe. Dopóki jeździmy normalnymi drogami, zdecydowanie tryb normal dla mnie najlepszy. Natomiast na jakieś ekstremalne albo tryb Sport, albo rekuperacja na maksa i wtedy mamy najlepszą kontrolę nad pojazdem. A my pomału zbliżamy się do Circle K w Redzawce, czyli najwyższy pośredni punkt trasy, 800 metrów nad poziom morza. Z tego co pamiętam, to Hyundai też potrafi pokazywać wysokość nad poziom morza na tej oryginalnej nawigacji. Może zdążymy to pokazać i sprawdzić. I za chwilę będą odczyty zużycia. Ile dzisiaj będzie wysokość? 803, 804, kto da więcej? 805, 806 metrów nad poziom morza, 807 metrów nad poziom morza. No i co my tutaj mamy? 66 km, 57 minut i 21,9 zużycie na 100. Tak to się teraz prezentuje. A dzisiaj nie jest za ciepło, my się tu grzejemy. Na zewnątrz 11-12 stopni. Także całkiem sensowny wynik. A ja przypominam, że zużycie do Rdzawki to jest taka generalnie szybka jazda autostradowa. Nie wiem, czy potwierdzasz, Adamie, że tak to wychodzi? Tak, dokładnie. Czyli już macie, ile to auto zużywa. Zużywa na szybkiej jeździe 22. Wynik z Zakopanego to będzie taka normalniejsza jazda autostradowa. Czyli jak jedziemy szybko, to z 300 km na pewno da się radę przejechać, nie? Dokładnie, tak. No już z pewnym ogrzewaniem, bo teraz już dzisiaj grzejemy. Tak, dzisiaj jeszcze jesteśmy grzani. A właśnie, tutaj jest pompa ciepła w tym egzemplarzu? Tak. Czyli mamy tutaj pompę ciepła. Nie jest to jakaś konieczność na trasę, bo wbrew pozorom grzałki zużyłyby pewnie kilowatogodzinę więcej, a kilowatogodzina to jest jakieś 5 km zasięgu, ale zawsze coś. Powiem Ci jeszcze taką historię z Ioniqiem. Był taki długi okres oczekiwania, że wreszcie gdy przyszedł, no to już dobra jest. No ale niestety w ciągu 2 lat, nawet 2,5 roku, zmienił się rynek samochodów. W 2021 roku no to był ten Ioniq i tam jeszcze parę jakichś innych. Natomiast teraz mamy taki duży wybór i tym bardziej chodząc po salonach, jeżdżąc różnymi samochodami na jeździe testowej, miałem dylemat po prostu, czy go odbierać. On sobie przyszedł, był w salonie, czy go odbierać, czy nie. Czy jednak nie pójść w kierunku Tesli. Powiem Ci, że bardzo miałem dylemat, czy jednak nie Tesla. No zdecydowałem się tutaj, ponieważ wyposażenie przeważyło. Natomiast taką przygodę, no będąc w różnych salonach, między innymi w Katowicach byłem w Ioniqu i to potwierdza to, że dilerzy, pracownicy czasami mniej wiedzą niż użytkownicy, niż na przykład z Twoich filmów się można dowiedzieć. Gdy tam zapytałem Pana, że chciałem się przejechać, oczywiście no bez problemu udostępnił i później tak z nim rozmawiamy, a on powiedział tak: no widzę Panie Adamie, że Pan więcej wie niż ja. No tak to jest. No. Wchodzimy w nową technologię i nie ma się co dziwić, że no nie wszyscy jeszcze w tym są temacie, zwłaszcza, że mamy dzisiaj taki, myślę, że nawet sponsorowany hejt na auta elektryczne i bardzo dużo zaciemniania rzeczywistości, bo rzeczywistość jest zupełnie inna niż to, co główne media pokazują. I fajnie, że dobrałeś auto do swoich potrzeb, bo Tobie zależało, widać, na komforcie, na wyposażeniu. Tak. I podejrzewam, że choć Tesla w pewnych względach jest pewnie i lepsza, natomiast jako całokształt auto, no to Hyundai Ioniq jest fajniejszym samochodem. Znaczy tutaj w zasadzie tylko, no tak mówię, miałem bardzo duży dylemat, ponieważ fascynuje mnie ta elektronika też w Tesli i obsługa, natomiast no przeważyło to, że on tak bogato wyposażony, no tak był zresztą zamówiony. I
to przeważyło po prostu, że no są te przednie i tylne fotele podgrzewane, co w Tesli co prawda też, ale w Tesli nie mam wentylowanych, tutaj mam. No dopiero Highland, ten nowy, co Tak, będzie tak, za dokładnie. parę miesięcy do odbioru, dopiero nowa trójka będzie miała podgrzewane. Tutaj mam head-up, który sobie chwalę, chociaż czasami jeżeli komuś to nie pasuje, można to wyłączyć. Natomiast to mi się podoba i ostatecznie powiem Wam, że jestem zadowolony z kamer zamiast lusterek. To też uważam. Chociaż też spotykamy się z informacjami internetowymi, że to jest może przerost formy nad treścią. No to jest kwestia już przyzwyczajenia. Natomiast ja się szybko do tego zaklimatyzowałem. Też jak byłem w salonie na jeździe testowej, szukałem, żeby można było gdzieś przejechać. Powiem Ci, że nigdzie nie uzyskałem informacji, że mógłbym na jeździe testowej skorzystać z jazdy z kamerami. Jeszcze Wam pokażę, jak fajnie widać w tych kamerach, ale najfajniejsze to jest to, że tu po prostu nocą fajnie widać w tych kamerach. Bo w dzień jak w dzień. W dzień to chyba ja bym wolał zwykłe lusterka, ale nocą zdecydowanie dla mnie lepsze są kamery. Jeszcze taka ciekawostka, że jak jedzie kierowca i siedzi pasażer, to pasażer też widzi w lusterkach. W ostateczności może czasami oszczec kierowcę. I co ciekawe, pasażerowie z tyłu też widzą. No tak, wszyscy widzą te lusterka. Do tego mamy ostrzeżenie i na tym ekranie, jak coś jest w martwym polu, i na środkowym ekranie, I na head-upie. i na head-upie, i głosowe. Także auto dba o to, żeby się coś złego nie stało. Uważam, że jest bardzo bezpieczny Ioniq. A ja jeszcze dodam, że bardzo miło mi się nim jedzie i to jest coś, co zawsze będę powtarzał, jeśli auto jest wybitne. To jest auto wybitne. Mierzy odległość. Jeżeli jestem na czerwonej kresce, to wręcz mi nie zabroni skręcenia. Dopiero jak samochód jest na wysokości żółtej kreski. Mamy aktualnie w nowym targu 69%. Pokazuje nam, że gdybyśmy wyłączyli tutaj wentylację, ogrzewanie, to mielibyśmy 2 km więcej zasięgu, więc różnica żadna. A jeszcze z ciekawostek, nowy targ jest na 600 metrów nad poziom morza. A przed nami już taki przepiękny widok na Tatry. Tutaj pamiętajcie na rądku, lewy pas jest tylko do skrętu, a prawy można jechać na wprost. Kolejne rądko przed nami. Ja mam z tymi kamerami taki problem, że w złym miejsce się patrzy, bo ja się patrzę na zewnątrz, a trzeba się patrzeć do środka samochodu. Czy udało Ci się jakoś przestawić już swój umysł na dobre patrzenie? Tak, tak. Powiem Ci, Michał, że zajęło mi to może 1-2 jazdy i teraz się przestawiłem i ja już naprawdę wzrokiem nie sięgam na zewnątrz. Ja sięgam tutaj kątem wzroku po lewej stronie i po prawej stronie. Czyli da się przestawić. Wjeżdżamy do Poronina. Dzisiaj przepiękny widok. Tam troszkę po 12 Kasprowy. Koło 13-14 Giewącik. No przepiękny dzień nam się zrobił. I zobaczymy, jakie zużycie Ioniq będzie miał w Poroninie na dworcu głównym. Tak to dzisiaj zrobimy może, na odmianę. 90 km za nami, godzinę 25 i 18,8. No rewelacja, rewelacja. A jeszcze tak z ciekawości zapytam, jako że jesteś księgowym, to powiedzmy, no prowadzę taką małą firmę, jednoosobowa działalność, nie wiem, kilka, no może w szczycie kilkanaście faktur na miesiąc. Jakie to są koszty, jakbym chciał u Ciebie mieć taką księgowość? Michał, powiem tak, małe. Małe, a dla znajomych jeszcze mniejsze, ale nie, żartuję. Jak zauważyłeś, lubię nowoczesność, lubię samochody elektryczne. Bardzo... Czyli poszedłeś w jakieś nowoczesne systemy. Tak. Nie trzeba jeździć z fakturami, Tak, tylko można dokładnie. skanować. Zgadłem? Dokładnie. Wzorując się tak samo na tych elektrykach, dużo wcześniej stwierdziłem, że tak duże będą następowały zmiany w księgowości, w obsłudze firm, że trzeba iść w nowoczesność i w tej chwili my pracujemy już tylko, znaczy w 99% zdalnie. Systemy dostajemy albo faktury zeskanowane, albo klienci sami wgrywają i obsługujemy klientów nie tylko w swoim rejonie, ale jestem z Krakowa, to spoza Krakowa i z terenu południowej Polski. Także bardzo polecam. Dobra, a jakbyś tutaj uronił rąbka tajemnicy, no, taka wolnorynkowa cena, ile jest za takie usługi? To znaczy przy takich 10-20 dokumentach uważam, że nie są to aż takie duże koszty, to jest rzędu 300. Jak słyszeliście, nowoczesna księgowość nie musi kosztować majątek. I popatrzcie, jaki widoczek. W tym celu to nawet wyciągnę kamerę przez okno. No petarda. Wrzesień, październik w Tatrach. Jak się trafi ładna pogoda, to nie ma nic piękniejszego. Rewelacja.
I jedzie Dacia sprzeciwka elektryczna. Nie wiem, który to dzisiaj elektryk, bo żeśmy się zgubili z tym liczeniem, ale kilka nawet udało się nagrać. I tutaj w lewo przez chodnik i będziemy zaraz pod ładowareczką przy Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ładowarka oczywiście Greenwaya. W tygodniu na szczęście nie jest zajęta, natomiast w weekendy bywa różnie. To co, podepniemy się może na wolne ładowanie AC i pójdziemy coś zjeść. Tylko statystyka, 98 km, 19,3 zużycie i godzinę 39 tutaj jechaliśmy. I popatrzcie, jakie fajne kamerki 360. No i dzisiaj to robimy tylko dla Was, bo auto nie wymaga podładowania. Natomiast Adam będzie miał zapas na kolejne dni, a my będziemy w stanie sprawdzić, ile czasu je się jakieś drugie śniadanie w Zakopanem, gdy przyjedzie się na tak przepiękny Zakopane test jesienną porą. Zobaczymy przy okazji jakaś ładowarka pokładowa. Z DC możemy ładować się 230 kW, AC powinno być 11, no i od razu nam wskakuje w momencie praktycznie 11 kW. No i dzisiaj śniadanko, tatrzański bar mleczny, jakaś tutaj jajecznica, jakaś kwaśnica, 2 herbatki, całość 50 parę złotych. Idziemy zaraz sprawdzić, ile nam zeszło. No i krótki spacerek. Ja wiem, ile tu się idzie, minutkę, dwie w takich ładnych okolicznościach przyrody. Przechodzimy przez Centrum Edukacji Przyrodniczej i będziemy za moment pod ładowarką. Jak obstawiasz, Adamie, ile czasu jedliśmy to drugie śniadanie dzisiaj? O, chyba nie przekroczyliśmy godziny, tak zakładam. No zobaczymy. Przykładamy kartę i sprawdzamy, ile się je śniadanie. Godzinę 17. No to... I popatrzcie, 14 kWh doładowane. Więc Dokładnie. przy średnim zużyciu tego auta to prawie 100 km zasięgu. Dokładnie, także starczy. A to samo można zrobić z każdego gniazda siłowego, jakich miliony są w Polsce. A gdybyśmy się tu podłączyli pod DC, czyli szybkie ładowanie, no to auto zapewne byłoby naładowane do 100% w tym czasie. I to nawet gdybyśmy tu przyjechali z pustym akumulatorem. Zegary pokasowane, mamy 79% i ruszamy w stronę Krakowa. I startujemy, jak mówiłem, z 900 metrów nad poziom morza, dokładnie 897. Strzałki pokazują, że mam w prawo skręcić na head-upie. Fajna opcja. Jedziemy równiutko 50, a tutaj ta kontrola prędkości pokazuje nam 46-47, także jakieś 3 km na godzinę jest przekłamanie. No i zjechaliśmy na ustupie, mamy wyzerowane zużycie, a w zasadzie to się dużo szybciej wyzerowało. Także bardzo fajnie, bo dzisiaj grzejemy auto, bo 14 stopni tylko. Ja tu sobie fotel nawet podgrzewam, kierownicę sobie podgrzewam, bo jak szliśmy, to mi ręce zmarzły. A zużycie to 0,0. Nie wszystkie auta to potrafią. I po 7 kilometrach przy tutaj karczmie Rąbanicy wskoczyło 0,3 kWh, ale to tylko dlatego, że się grzejemy, a rondo w Poroninie tuż przed nami. Także dobry wynik dzisiaj Ionika 5. Dobrze odzyskuje energię. No i halo, jesteśmy w tunelu i w tunelu pokazuje nam i na head-upie, i na nawigacji odcinkowy pomiar prędkości. Jesteśmy z powrotem, jesteśmy pod Janem w Skawinie i mamy 99 km za nami, 11,2 zużycie i godzinę 42 czas jazdy, a w akumulatorze pozostało jeszcze nam 65%. Z ciekawostek jesteśmy na 215 metrów nad poziom morza na ulicy Radziszowskiej. I co? Krótkie podsumowanie przejażdżki tym Ioniqiem 5. Ja wiedziałem, że to jest podobne auto do Kia EV6, natomiast co na pewno na plus dla Ionika, to ten przesuwany z tyłu fotel. Czegoś takiego w Kii nie ma, a uważam, że to jest petarda rozwiązanie. A poza tym to dość podobne auta. Przy czym wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy Ioniq 5 w tej wersji, której dzisiaj jeździłem, ma troszkę bardziej miękkie zawieszenie, a kiedyś wydawało mi się, że twardsze. Nie wiem, czy to jakieś moje subiektywne wrażenia, czy coś się faktycznie zmieniło. Uważam, że te lusterka elektroniczne całkiem w porządku są, ale to dlatego, że po prostu te ekrany są rewelacyjnej jakości. Udało mi się po tutaj 2 godzinach w tym aucie przyzwyczaić, że trzeba patrzeć się troszkę w innym miejscu i jest to na pewno fajne. Fajne są te pomocnicze linie, że wiemy, żeby mieć auto poza tymi liniami, że można było skręcić, to na pewno mi się podoba. A tak poza tym, no to Ioniq 5, tak jak Kia EV6 zawsze będzie na liście moich aut marzeń, zwłaszcza w wersji 4x4, bo to po prostu kawał fajnego samochodu. Mega wyciszony, mega komfortowy, super zawieszenie, czegóż chcieć więcej, no i kompletne wyposażenie. Także Adamie, gratuluję wyboru, gratuluję samochodu, bardzo miło było dzisiaj się z Tobą spotkać. Mnie też bardzo miło.
poza tym muszę dodać, tak jak tu Michałowi mówiłem, że w elektromobilność wszedłem tylko dzięki takim filmom, youtuberom jak Michał. Także dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za to miłe słowo wsparcia na koniec, a Wam jak zawsze dziękuję za uwagę, patronom dziękuję za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Do zobaczenia, cześć, pozdrawiam. To co Adamie, nie taki diabeł straszny jak go malują? Oczywiście.